Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w materiale, który na moim kanale jest materiałem dodatkowym. Jest to film, który powstał tylko i wyłącznie na prośbę Was, czyli moich odbiorców. Kilka dni temu byliśmy tutaj, Old Joliet Prison. Znajdujemy się 40 minut od centrum Chicago w stanie Illinois. Więzienie, które za moimi plecami może wydawać się Wam być znajome. Może się Wam wydawać, że kiedyś już to widzieliście, kiedyś tutaj byliście. Fox River w 2003 roku to więzienie zostało wybrane jako to, które w pierwszym sezonie serialu Prison Break odegra bardzo znaczącą, wręcz główną rolę, jeżeli chodzi o całą scenerię nagrań pierwszego sezonu. W 2004 roku zaczęto tutaj realizować zdjęcia. My parę dni temu tutaj byliśmy. Serial ten dla mnie jest wręcz kultowy i bardzo ważny. Postanowiłem więc wrzucić kilka storek na mojego Instagrama. Odpowiedzi, Wasze odpowiedzi można było liczyć w tysiącach i mówię absolutnie poważnie. Zainteresowanie Wasze jako moich odbiorców dotyczące serialu Prison Break było gigantyczne. Postanowiłem więc zrobić ankietę. Wyświetliło ją w okolicach 500 000 ludzi. 100 000 osób głosowało, a 92% zagłosowało, że chciałoby zobaczyć materiał dodatkowy stąd. Jeżeli nie macie jeszcze na moim Instagramie, do którego w tym momencie nazwa u góry, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zmień ten czerwony przycisk na dole w szary. To nic nie kosztuje, a my dzięki temu możemy realizować coraz grubsze materiały. Bez zbędnego przeciągania, więc dla Was w tym momencie wlatuje intro, a ja już teraz przeprowadzę Was po miejscach, które są najbardziej kultowe w związku z pierwszym sezonem serialu Skazany na śmierć. Zaczynajmy więc. Zaznaczmy sobie na mapie Stanów Zjednoczonych jeszcze raz wyraźnie, gdzie się znajdujemy. Stan Illinois, 40 minut od Chicago. Więzienie znajduje się przy głównej drodze 171. Od 2018 roku obiekt ten jest otwarty dla zwiedzających. W środku masa ciekawostek na temat tego, jak wyglądało to więzienie za czasów, kiedy było otwarte. Ale co ciekawe, nie ma tam absolutnie żadnych ciekawostek dotyczących serialu, który był tutaj kręcony. A fajna informacja numer 1 ode mnie jest taka, że cały ten obiekt został wykorzystany w ponad 50 produkcjach filmowych i serialowych. Jest tutaj nawet sklep z pamiątkami. Można kupić tutaj magnesy, kieliszki, pocztówki, ale nie ma żadnych itemów związanych z Prison Breakiem. Wejdźmy więc do środka, obczajmy, jak to wygląda. Na zwiedzanie wchodzimy wschodnią bramą. Wejściówki kupujemy w sklepie z pamiątkami. Jedna osoba to wydatek rzędu $20, czyli w okolicach 100 zł. Raz dziennie organizowane jest zwiedzanie z przewodnikiem. My nie będziemy z tego korzystać ze względu na to, że on będzie gadał tylko i wyłącznie o tym, jak to więzienie wyglądało podczas kiedy funkcjonowało, a nas interesuje tylko i wyłącznie to, jak to więzienie wyglądało w momencie, kiedy był tutaj kręcony Prison Break. Chodźmy. Obiekt powstał w 1858 roku, legitymuje się więc wiekiem 170 lat na karku. Za czasów swojej świetności było więzieniem o zdecydowanie zaostrzonym rygorze. Karę odbywali tam mordercy, porywacze i zamachowcy. W szczytowym momencie wewnątrz 1300 więźniów i 541 pracowników. Zakład słynął z licznych buntów. Z powodu wielu błędów w kwestii zabezpieczeń i logistyki osadzeni mieli bardzo dużo okazji do sprawnych przegrupowań i formowania grup, które wszczynały zamieszki. Na start umówmy się tak, jeżeli uda się nam znaleźć kadry z serialu, które będą dokładnie pokazywały to, o czym gadam, to będziemy je dla Was wrzucać w prawy górny róg albo na cały ekran, a w tle będziecie słyszeć moją gadkę. Pamiętacie, jak Michael po raz pierwszy ściągnął więzienny uniform, aby pokazać swoje tatuaże bratu? Ten zapytał, czy powinien coś tam zauważyć, a Michael odpowiedział, żeby spojrzał uważniej. Następnie bardzo charakterystyczne dla pierwszego sezonu Prison Breaka przejście, kiedy przez wszystkie drogi ewakuacyjne, drzwi i kanalizację kamera wychodzi na dziedzińcu ze studzienki kanalizacyjnej. Tutaj tej studzienki nie ma, no i to jest właśnie wstęp do tego, co będę Wam tutaj opowiadał. Wiele rzeczy do tego serialu zostało po prostu dołożonych. Żadna studzienka tutaj nigdy nie była, żadnej studzienki tutaj nie ma. Została ona dołożona w postprodukcji. Chodźmy tam. Budynek z zielonym dachem, który widzicie, to miejsce, w którym po raz pierwszy Lincoln zobaczył się ze swoim bratem.
Old Joliet Prison służyło do 2002 roku, w 2003 zostało wybrane jako to, w którym będzie kręcony Prison Break. W 2004 serial natomiast zaczęto kręcić. A po co ja wam o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że do wielu budynków i do wielu pomieszczeń tutaj wchodzić nie można. Są one naprawdę bardzo stare i grożą zawaleniem. Nie można wchodzić na przykład do miejsca, w którym ja w tym momencie stoję, ale udało się nam poprosić, aby wiele pomieszczeń dla nas na potrzebę nagrania tego materiału otwarto. Ja w tym momencie stoję w miejscu, w którym Scofield po raz pierwszy zobaczył się z Burrowsem. Ten zakuty w kajdanki wstał i zobaczył swojego brata, zapytał go dlaczego. Scofield odpowiedział, że aby go stąd wyciągnąć. Nie mógł uwierzyć, a Scofield powiedział, to ja budowałem to pudło. Fajna, inside'owa informacja jest taka, że miejsce, w którym teraz się znajdujemy, nie zostało wybrane przypadkowo do odegrania tej sceny. To tutaj strażnicy ze względu na wyznania religijne więźniów nie mogli podsłuchiwać ich rozmów. Prawdziwe klucze strażników z czasów, kiedy więzienie jeszcze działało. Tymi kluczami można było uwolnić każdego. Były do bramy głównej, do bramy, którą włożono zaopatrzenie, do wieżyczek strażniczych, do głównych drzwi. Scofield natomiast swojego brata widział już wcześniej. Pamiętacie scenę, w której ten zablokował kratkę ściekową, a następnie wstał i zapytał, gdzie może znaleźć Burrowsa. Później scena, w której razem z Sucre stoją, trzymają się o siatkę i rozmawiają na temat Lincolna. Sucre jeszcze wtedy nie wiedział, że to jego brat. Sucre wtedy jeszcze nie wiedział, dlaczego Scofield jest w więzieniu oraz jaki ma plan. Burrows kucał tam, dokładnie koło tego kosza, a kadrowane było mniej więcej z tej samej perspektywy, z jakiej wy teraz widzicie mnie. Rozmawiali wtedy na temat tego, że zamordował on brata wiceprezydent, że jest tutaj najniebezpieczniejszy, bo przecież nie ma nic do stracenia. Chodźcie dalej, pokażę wam teraz miejsce, w którym Michael stracił palec, podczas kiedy Abruzzi chciał wyciągnąć z niego informację, gdzie jest Fibonacci, czyli gość, który Abruzziego do więzienia wpakował. Fibonacci. I want to know how you got to him and where he is right now. Not gonna happen, John. Scena, którą widzieliście przed momentem, realizowana była w budynku, o tym tutaj, Yard Department i co ciekawe, zarówno w prawdziwym życiu, w tym prawdziwym więzieniu, jak i w tym serialowym, to właśnie tutaj były trzymane wszystkie narzędzia, którymi więźniowie mieli na przykład pielęgnować trawnik, malować ściany i tak dalej, którymi mieli po prostu dbać o całe więzienie, no bo zarówno w prawdziwym, jak i tym serialowym więźniowie byli taką, w cudzysłowie, darmową siłą roboczą, która te prace jako przywilej dostawała i zwyczajnie miała zajęcie. Ciekawostka jest jeszcze taka, że co 2 metry jest tutaj ścięta siatka, którą w serialu było widać. Tędy poruszali się strażnicy, tam byli więźniowie, siatki już nie ma, została ona całkowicie ścięta. To właśnie w tym pomieszczeniu Abruzzi przyłożył sekator do 2 palców Michaela, no i był pewien, że jak będzie mu odcięciem tych palców groził, to Michael powie, gdzie jest Fibonacci, czyli świadek koronny, który Abruzziego do tego więzienia właśnie wpakował. Natomiast no Michael nie powiedział, palce spadły, ale gdyby nie to, to cały misterny plan bardzo szybko by wylądował. Palców szkoda, ale myślę, że w finalnym rozrachunku wyszło na lepsze. Chodźcie, bo mam kolejną ciekawostkę. Za tym budynkiem znajdują się telefony, z których Michael dzwonił na przykład do swojej żony, czyli tej kobiety, która wyszła za niego dla obywatelstwa, a w zamian za to miała Michaelowi pomóc. Co ciekawe, no właśnie, co ciekawe, to już wam tłumaczę. Co ciekawe, znajdujemy się po przeciwnej stronie więzienia niż ta, na którą wskazywałaby fabuła w serialu.
Tam było tak, że Michael schodził ze spacerniaka, brał $ćwierć, wrzucał i rozmawiał. To wyglądało tak, jakby prowadził rozmowę, będąc praktycznie na spacerniaku. W rzeczywistości jest jednak tak, że nagrywane te sceny były po przeciwnej stronie więzienia, gdzie nie było nagrywane totalnie nic innego, oprócz tych właśnie rozmów przez telefon, ze względu na to, że tutaj po prostu wyglądało to zdecydowanie lepiej w ujęciu. Michael rozmawiał przez trzeci telefon od prawej strony, czyli dokładnie ten, jak pewnie zauważyliście, go tu nie ma. Czy zniknął akurat ten, bo ktoś sobie wziął na pamiątkę ten, przez który rozmawiał Scofield? Czy zniknął ten akurat przez przypadek? Mogę się jedynie domyślać. Michael przez ten telefon bardzo dużo rozmawiał ze swoją żoną, czyli z kobietą, która wyszła za niego dla obywatelstwa, natomiast ona miała wisieć mu za to przysługę i miała cały czas trzymać rękę na pulsie w sprawie świadka koronnego. Tutaj w więzieniu największym bandziorem był Abruzzi, który trafił tutaj przez zeznania świadka koronnego, czyli Fibonacciego. Michael wiedział, gdzie Fibonacci jest, natomiast nad tym, czy go nie przenoszą, gdzie znajduje się w chwili obecnej, czuwać miała ta właśnie małżonka Scofielda. Bardzo często Michael rozmawiał z nią przez ten telefon i to właśnie tutaj były realizowane te sceny. Natomiast jeżeli chodzi o życie realne, no to przez te telefony w tym więzieniu musiało paść naprawdę bardzo wiele przykrych informacji. Myślę, że hektolitry łez mogli wylać tutaj więźniowie, którzy informowali swojej matki, małżonki, dzieci o tym, że na przykład, nie wiem, nie dostali zwolnienia warunkowego. Miejsce, w którym tutaj stoję, budzi u mnie troszeczkę taki dyskomfort, w związku z czym myślę, że możemy teraz przejść na spacerniak i pokażę Wam dokładne miejsce, w którym Michael poznał się z T-Bagiem, czyli z serialowym Theodorem Bagwellem. Studzienka może się wydawać być znajoma, to jest taka sama studzienka, do jakiej Michael w serialu wrzucał origami w postaci łabędzia w serialu, natomiast płynęła tam woda. W rzeczywistości z wodą ta studzienka nie ma nic wspólnego. I tu jest fajna ciekawostka, bo pod całym tym więzieniem jest gigantyczny kompleks tuneli. Te tunele to jest nic innego jak względy bezpieczeństwa. Strażnicy w obawie przed tym, że któryś z więźniów mógłby zabrać broń i stać się skrajnie niebezpieczny, mieli absolutny zakaz poruszania się z bronią na terenie więzienia. Sytuacja, w której chciałeś przejść z budynku A do budynku B, zmuszała cię do przejścia właśnie kompleksem tuneli. Gdy chciałeś przejść z wieżyczki A do wieżyczki B, to one miały wyjście po drugiej stronie muru i z bronią przechodziłeś tylko i wyłącznie z zewnątrz. Absolutny zakaz poruszania się z bronią na terenie więzienia, żeby po prostu któryś ze strażników nie został przez więźnia rozbrojony, no wtedy byłoby naprawdę nieciekawie. Jak już tutaj jesteśmy, to zobaczcie, tutaj jest główny budynek całego więzienia. Na pierwszym piętrze macie dwa takie wyższe okna, a pomiędzy nimi takie kwadratowe, zdecydowanie niższe. To jest okno, które w serialu było oknem do gabinetu tutejszego naczelnika, czyli Hope'a. Hope tam przy pomocy Scofielda budował Taj Mahal dla swojej małżonki. To było właśnie tutaj nagrane, natomiast na chwilę obecną cały sufit runął. Wewnątrz już absolutnie nic nie ma, zostały tylko i wyłącznie dwie ściany frontowe. Jak już tutaj jesteśmy, to mamy niezły widok na to, o czym przed sekundką Wam powiedziałem, a mianowicie tutaj wszędzie były te siatki i tutaj były te trybuny, na których Michael poznał T-Baga. To były bardzo ważne w tym wszystkim trybuny, ponieważ one były przykręcone śrubkami, które pasowały do odkręcenia toalety w celi Michaela. I to właśnie tutaj Michael po raz pierwszy zobaczył T-Baga, to co w tym momencie widzicie u góry. No i to właśnie tutaj T-Bag przyszedł z tym nowym gościem, który pamiętacie pewnie doskonale, jak T-Baga trzymał za kieszeń. Jakbyśmy Wam też mieli pokazać dokładne ułożenie, żebyście skumali, gdzie co jest, no to tutaj był ten gabinet, tutaj były te siedzenia, trybuny, natomiast tam w rogu jest to miejsce, gdzie kłócał Burroughs i pierwszy raz widział go Scofield. Tutaj po prawej stronie znajduje się ta kaplica, którą już Wam pokazywałem. No i cały kompleks prezentuje się następująco. Przejdźmy teraz do cel, bo w celach można odczuwać naprawdę bardzo ciężki klimat. No i cel dotyczy też jakaś ciekawostka. Bardzo dużo akcji w serialu działo się właśnie tam, ale i nie tam.
Wiele budynków do niczego się już nie nadaje. Najlepszym dowodem jest na to, co pod moimi nogami, czyli no tutaj praktycznie wszystko przecieka w deszczowe dni. Jest tutaj wody praktycznie po kostki, ale to, co tutaj było nagrywane, odegrało bardzo ważną rolę w serialu. Chcę wam to pokazać. To oczywiście jest dobudówka, którą wrzucili tutaj tylko i wyłącznie ze względu na to, żeby zwiedzający tutaj nie włazili. Natomiast pamiętacie, był taki epizod w serialu, gdzie oni wszczęli celowo ten bunt, stał się cały ten lockdown. Strażnicy zamknęli się w swoich kwaterach, a więźniowie biegali praktycznie po całym więzieniu. To właśnie tutaj Barrows stoczył bójkę z innymi więźniami, którzy chcieli zabić tutaj strażnika. Tamtymi drzwiami przechodziło się na dół do takich kotłowni, gdzie Barrows stoczył tą jakby ostateczny pojedynek, gdzie udało mu się ogłuszyć tego swojego oponenta, a następnie zrzucić go z wysokości. To było kręcone dokładnie w tym miejscu, a teraz pokażę wam coś, podejść tutaj z kamerą, czego absolutnie wam przedstawiać nie będę musiał. Myślę, że każdy z was, kto oglądał serial, kojarzy to miejsce. To jest taki obszar, do którego przechodziło się, jak już się odkręciło tą toaletę, czyli to właśnie tutaj ten początkowy plan Scofielda się rozpoczynał. Odkręcał toaletę, a następnie przechodził do tych wszystkich korytarzy, którymi następnie przemieszczał się, aż finalnie miał znaleźć się on za murami więzienia. A co ciekawe, to również jest interesujące, to wcale te toalety, z których oni jakby mieli przejść w to miejsce, nie znajdowały się w tej rzeczywistej celi, ponieważ w rzeczywistych celach, w których oni nagrywali, to było studio. Ono, co ciekawe, również zostało wybudowane tutaj, na terenie więzienia, natomiast tutaj było po prostu zbyt ciasno dla kamer filmowych, z których oni korzystali. Korytarze były zbyt ciasne, ale przede wszystkim zbyt ciasne były cele i zbyt ciasne było wejście do tych cel. Tutaj operator z kamerą filmową po prostu nie mógł się mieścić, więc oni wybudowali zupełnie inne cele, w których nagrywali. To natomiast były izolatki. Co ciekawe, ta konkretnie izolatka, to ta, w której Michael oraz Lincoln siedzieli. Oni wtedy tutaj nie mieli żadnego łóżka, żadnej toalety, były tylko i wyłącznie gołe ściany. W celi numer 237, 235, chodźcie tutaj, pokażę wam coś już bez kitu przerażającego, wejdźcie do środka. To nie ma nic wspólnego z serialem, ale ma coś wspólnego z życiem realnym, bardzo smutne. W 2002 roku ktoś, kto został tutaj zamknięty za złe sprawowanie, zobaczcie, że sobie rozpisywał dni każdego miesiąca i skreślał sobie, jak długo w tej celi w odosobnieniu siedział. Tutaj trafiali więźniowie, którzy dealowali, którzy bili się z innymi więźniami, którzy chcieli wszcząć jakiś bunt, którzy próbowali uciec, którzy na przykład nie szanowali strażników, i tak dalej, i tak dalej. Maksymalnie w tej celi mógł siedzieć więzień nieprzerwanie przez pół roku. Ten ktoś, kto tutaj dźgał, albo siedział tutaj przez 3 miesiące, albo na przykład siedział tutaj przez pół roku, a dopiero po 3 miesiącach zaczął dźgać. Czy to przerażające? Olbrzymio przerażające. Chodźmy teraz w następne miejsce, powoli zmierzamy ku końcowi, a jeżeli my zmierzamy ku końcowi tego materiału, no to musimy również zmierzać ku końcowi całego planu Michaela, czyli musimy pójść w stronę ucieczki. Ucieczka to i dziura. Teraz pokażę wam miejsce, myślę, że bardzo ikoniczne i też miejsce, do którego standardowo nie można wejść, ale na potrzebę tego materiału dostaliśmy zgodę. Pamiętacie wątek, w którym oni cały czas kopali, nie zdążyli zasłonić dziury, tutaj chciał wejść strażnik, musiał go zagadać T-Bag, żeby ten nie wszedł i nie zdemaskował całego planu? Ona była kręcona dokładnie tutaj. W serialu była to kwatera strażników. W życiu tym prawdziwym, jak więzienie tutaj funkcjonowało, było to tylko i wyłącznie zaplecze sklepu, w którym więźniowie mogli sobie coś kupić. Tam jest rzeczywiście dziura, którą oni w Prison Breaku wykopali. Standardowo nie można tam wchodzić, ale w związku z tym, że dostaliśmy opcję na to, żeby wam to pokazać, to zapraszam was do środka. I uwaga, wszyscy fani serialu w tym momencie cieszą michę. To jest dokładnie ta dziura, którą oni tutaj kopali. Kwatera strażników, dokładnie tutaj z prawej strony stał automat do kawy, który D.B. Cooper celowo jakby wszczął pożar, żeby musieli to wszystko odremontować. Co ciekawe, w serialu całe to pomieszczenie wydawało się być znacznie większe. Tutaj w rzeczywistości ono nie jest za duże. Następna ciekawostka jest bardzo fajna. To jest rzeczywiście ta dziura, ona
została zakopana, ponieważ pod nią naprawdę znajduje się kanał, naprawdę znajduje się tunel, naprawdę do tego tunelu w serialu się dokopali i naprawdę w tym tunelu, po tym jak tą dziurę znalazł Bradley Bellick, czyli szef całej wszystkich tych strażników, naprawdę w tej dziurze leżał. Moi kochani, to jest miejsce, myślę, że kultowe. Tutaj odgrywały się naprawdę zajebiste sceny. To tutaj, zobaczcie tu, jak sobie popatrzycie, był ten taki przedpokój, przedsionek i tam za tymi drzwiami przechodzili strażnicy i co ciekawe, jest tutaj bardzo fajna spójność, no bo tutaj finalnie zaczęła się ucieczka i faktycznie stojąc przed tymi drzwiami, to jest jedyne miejsce w całym więzieniu, w którym nie widać cię z żadnej z wieżyczek. Więc gdyby faktycznie ktoś miał z tego więzienia uciekać, no to powinien to zrobić dokładnie z tego miejsca. Skoro jesteśmy już w tym momencie całego planu, skoro jesteśmy w tym momencie całej ucieczki, powinniśmy się teraz przenieść do ambulatorium, czyli do gabinetu Sary, z którego doszło do przeskoczenia, w cudzysłowie, za mury budynku, a tam również jest całkiem mocna ciekawostka, no bo słuchajcie, oni uciekli w tamtą stronę, z tamtego budynku, a w rzeczywistości sceny po tym, jak byli już za murem, były nagrywane po zupełnie przeciwnej stronie tego więzienia. Zresztą za moment wam wszystko wytłumaczę. Tu jest dziedziniec, a na planie filmowym tutaj znajdowały się cele, w których to wszystko nagrywano. Ja ten dziedziniec wam pokazuję tak często, ze względu na to, że możecie go traktować jako taki punkt orientacyjny tego, gdzie na mapie więzienia w rzeczywistości się znajdujemy. Tutaj były sale gimnastyczne. Te sale gimnastyczne to była olbrzymia, taka otwarta powierzchnia, na której można było zwyczajnie zbudować sobie plan filmowy, zbudować sobie te właśnie cele. Ciekawostka jest taka, że 95% całego materiału nagranego jakby w serialu fabularnie w więzieniu rzeczywiście zostało nagranych w tym więzieniu. Te 5%, które nie zostały tutaj zrealizowane, to są tylko i wyłącznie sceny, które dotyczą tej sceny skazania na śmierć, czyli całe to pomieszczenie, w którym jakby Lincoln miał zostać stracony i to pomieszczenie, pamiętacie, przed tym straceniem, w którym on mógł się spotkać z rodziną, zjeść ostatni posiłek i tak dalej, ono również nie było tutaj w rzeczywistości w tym więzieniu. Popatrzcie sobie tutaj jeszcze, bo to jest ciekawe. Tutaj jest wieżyczka strażnicza, która w materiale została cała zaciemniona, tak żeby nie było jej tutaj widać, ze względu na to, że tutaj po lewej stronie mamy szpital i tutaj pokaże się wam teraz miejsce, które możecie bardzo dobrze kojarzyć. A mianowicie to dokładnie stąd oni uciekali. Pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie, to w tym momencie macie to na ekranie. Oni przechodzili tak do góry nogami, zawieszeni na takim sznurze. To był chyba sznur telefoniczny, raczej nie linia wysokiego napięcia. I to właśnie tutaj u góry znajdował się gabinet Sary, z którego oni przewieszeni uciekali na drugą stronę. Pamiętacie, to tutaj na dole kuzyn Sucre spadł i tak szybko dobiegli do niego strażnicy, to tutaj przy tym oknie niestety podczas ucieczki wykrwawił się dziadek, czyli D.B. Cooper. Fajna ciekawostka jest taka, którą już wam wcześniej napomknąłem, że oni przeszli za tą stronę muru i wszystkie nagrania, które już były za murem, były realizowane zupełnie po przeciwnej stronie więzienia. Czyli jak oni nagrywali wszystko tutaj, do momentu zeskoku było kręcone tu, a te sceny, gdzie już wyszedł wkurzony Bellick, że oni uciekli, gdzie Hope już się wydostał z tej szafy, w której zamknął go Scofield, gdzie już pojawiły się psy tropiące radiowozy, to wszystko było kręcone po przeciwnej stronie całego obiektu. Takich ciekawostek związanych z całym tym serialem jest tutaj naprawdę masa. Ja nie chcę was wszystkich tutaj zanudzać. Chcę wam to jak najbardziej wszystko zintensyfikować, w związku z czym o kilku dodatkowych rzeczach poinformuję was w takiej najbardziej jakby złożonej formie, o którą zresztą zobaczycie i usłyszycie już teraz. W wątku, gdzie firma naciskała na naczelnika, aby ten przeniósł Michaela do innego zakładu i rozdzielił go z bratem, wszystko szło ku faktycznemu przeniesieniu. Naczelnik jednak zmienił zdanie po tym, jak z okna swojego gabinetu zobaczył Scofielda prowadzonego do transportu. Ciekawostka jest taka, że faktycznie z okna naczelnika był doskonały rzut na główną bramę. Ulice, których skrzyżowanie znajdowało się przed więzieniem, w serialu nazywały się kolejno English, Fitz and Percy. Mówi o tym scena, gdy Michael, wychodząc na dach, celowo włączył alarm, aby sprawdzić, z której strony przyjadą patrole. Naprawdę te ulice to Collins i Woodruff. I tak jak wspominałem, tylko w serialu uciekali w ich kierunku. Naprawdę, tak jak widzicie teraz na zdjęciach z satelity, sceny były kręcone na odludziu, od strony rzeki, gdzie w sumie nie ma nic poza pociągami.
No i cyk, tym oto sposobem znaleźliśmy się już na samym końcu materiału, który powstał na waszą prośbę. Ale czy to mi przeszkadza? Odpowiedź brzmi absolutnie nie. Ponieważ ja jestem gigantycznym fanem marki, bo myślę, że ten serial można nazwać marką Prison Break. Naprawdę miałem całkiem sporo fanów, zwłaszcza w momencie, kiedy mogłem wchodzić do pomieszczeń, które standardowo są zamknięte. Miałem gigantyczną ilość fanów, mogąc widzieć to, co standardowo oglądałem tylko i wyłącznie na telewizorze. Pamiętam, jak ten serial leciał bodajże w niedzielę o godzinie 20 na Polsacie. Dla mnie naprawdę znaczył bardzo dużo. W związku z tym chcieliśmy się przyłożyć do tego, co wam tutaj pokazaliśmy. Nagrywaliśmy praktycznie cały dzień, lataliśmy dronem, staraliśmy się, aby to wszystko było dla was jak najbardziej atrakcyjne. Jeżeli wam się to podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam również na mojego Instagrama, do którego w tym momencie nazwa wyświetla się u góry. Tam więcej tego typu kontentu. No i co? Chyba nie będę jakoś bardzo przeciągał. Wiem, że miałem masę pytań na Instagramie, kto moją ulubioną postacią i tak dalej, i tak dalej. Otóż na samo zakończenie chcę wam sprzedać ciekawostkę, że uważam, że najlepiej napisaną postacią, najlepiej zagraną postacią był w tym serialu Theodore Bagwell, czyli T-Bag. Całkowicie nie oceniam tego, czy był dobrą postacią, czy nie. Oceniam tylko i wyłącznie to, że był naprawdę wybitnym aktorem i naprawdę jego charakter był wybitnie tutaj w tym serialu napisany. A mój ulubiony oczywiście był Michael Scofield. Wszystkiego dobrego dla was odmeldowuję tutaj z Illinois, ze Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się, no i co? Miłego dzionka. Czekajcie jeszcze. Dajcie wy mi znać w komentarzu, jeżeli dotrwaliście tutaj do samego końca, kto był waszą ulubioną postacią w Prison Breaku. Liczą się absolutnie wszystkie sezony. Alexander Mahone jeszcze, ten policjant, który cały czas miał te potyczki umysłowe ze Scofieldem. To też była zajebista postać, ale w sumie Burroughs, który był takim niedźwiedziem, ale w tym wszystkim był bardzo dobry, też był zajebisty. W sumie sam nie wiem. Fiona.